Od jakichś 2 lat chodzi za mną pewien horror i to nie byle jaki, ponieważ jest to horror wyreżyserowany przez Eliego Roffa, który już wyreżyserował parę horrorów, które znam i lubię, takie jak Cabin Fever albo Hostel nawet i The Green Inferno. Są to świetne horrory i wierzyłem, że ten horror mógłby być nawet dobry, ale nie obejrzałem go przez te lata. Dlaczego? W sumie sam nie wiem, ale mimo to cały czas za mną szedł. Cały czas go chciałem obejrzeć, aż w końcu nastał ten dzień. Dzisiaj obejrzałem horror pod tytułem Thanksgiving z 2023 roku. I po obejrzeniu muszę przyznać, że jest to coś, czego się nie spodziewałem, ponieważ jest to horror, który nie spełnił kompletnie moich oczekiwań. Ale zacznijmy po prostu od początku. Scenarzystą tego horroru jest Jeff Randall, który jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za scenariusz Thanksgiving w 2007 i ten Thanksgiving z 2023 roku i jeszcze napisał fragment w filmie Grim House i to był fragment segmentu Thanksgiving, czyli chłop poza tym nic nie robi. Spoko. Innymi słowy, mieli jeden i ten sam wątek. Thanksgiving, święto dziękczynienia w wydaniu horrorowym. Jak się sprawuje? Otóż zacznijmy przede wszystkim od tego, co mi się najbardziej w nim podobało. Przykładowo, brutalność. Jest tutaj brutalność, sceny mordu są fajne, ciekawe, niektóre nawet zaskakujące. Dokuczanie albo maltretowanie bohaterów przed śmiercią jest tutaj bardzo fajnie pokazane, przyjemnie i bardzo mi się szczerze mówiąc to podobało. I poza tym przykładowo muzyka jest świetna, klimat, kolorystyka, ogólnie kadry, zdjęcia są naprawdę znakomite, świetne, mi się osobiście podobają pod kątem horrorowym. No ale to tyle. Zatem co jest tutaj nie tak? Otóż fabuła. Fabuła, która na początku brzmi ciekawie, ale dosłownie po paru minutach, kiedy już przechodzimy do sekwencji rok później, po jakichś wydarzeniach, to jest już takie miałkie. Dosłownie mamy może maksymalnie dwóch jakichś podejrzanych, może 3 i tyle, bo reszta to jest taki zwykła dziura, która się więcej nie pojawiła, więc czemu mielibyśmy ich oskarżać tak bez sensu? No ale to jest też scenariuszowo jest to kalka znanych horrorów slasherowych. Nie dodaje do niego kompletnie nic nowego. Nie dodaje nic nowego, nie dodaje nic ciekawego przede wszystkim. Mamy od razu z góry 2 podejrzanych i to jest taka ruletka, ale po chwili nagle, jeśli oglądałeś jakikolwiek inny, lepszy, bardziej popularniejszy slasher, typu, nie wiem, Krzyk, Walentynki albo coś w tych klimatach, no to się już możesz domyśleć, że coś tu nie gra i wtedy zostaje ci jeden podejrzany. I kiedy już ten podejrzany ci został i się okazało, że tak, to jednak był on, to nie czujesz nic, żadnej satysfakcji. Film stara się pokazać ci, jako to jest, o patrz jaki plot twist, nie spodziewałeś się tego pewnie, wcale nie było tego samego motywu jakieś milion razy w randomowych slasherach, jakie w życiu oglądałem, wcale. To mi się właśnie nie podoba. Cabin Fever jest znany z tego, że był inny, brutalny, ale też był ciekawy przede wszystkim i dodał coś nowego. Hostel również był brutalny, dodał coś nowego i fabularnie to grało i jest znany jako brutalny horror. Ten film nic nie dodaje, jest kalką typowego slashera w kategorii R, czyli jest po prostu krwawszy, ale nie na poziomie Terrifiera, tylko po prostu na poziomie jakiegoś tam po prostu horroru poziomu, nie wiem, Hostela, nawet mniejszego poziomu niż Hostel, przepraszam. I scenariuszowo jest kalką popularnych, sztampowych slasherów. Nic nie dodające od siebie, nic ciekawego, nic nowego, nic wartego zapamiętania. I to jest właśnie najgorsze. To jest moje największe doczepienie się do tego horroru, czyli nic sobą nie reprezentuje. Poza tym, że akcja się dzieje w święcie dziękczynienia i chyba nie powstał inny horror o takim czymś, ale scenarzysta mielił to w segmencie w innym filmie, mielił to w krótkometrażowym horrorze, teraz zrobił z tego pełnoprawny horror. Po co? Za pierwszym razem nie wiem, czy zadziałał jako easter egg, ciekawostka, za drugim razem nawet spoko pewnie, ale zrobienie pełnoprawnego filmu, gdzie twoje jedyne źródło inspiracji to zwykłe horrory slasherowe i
robisz kalkę scenariuszową ich i po prostu zmieniasz typowo, nie wiem, wątek walentynki na dziękczynienie albo święta na święto dziękczynienia i tyle. Dosłownie nic więcej nie zmieniasz, no to nie zadziała. Ale przepraszam, walentynki są ciekawszym horrorem, bo mają plot twist, mają ciekawe postacie. Tutaj żadna z tych postaci nie jest ciekawa, nie jest interesująca, nie jest w żaden sposób ciekawa dla mnie. Tutaj nie ma ciekawych postaci. Jest nawet jeden moment w horrorze, gdzie widzimy kobietę, która właśnie ucieka od mordercy, zaraz ginie i nagle, dobra, i nagle dochodzi do tego, że ginie. Takie, co jest? Uśmiercili główną bohaterkę. Nagle sobie tak po chwili uświadomiłem, ej, to nie jest główna bohaterka, to jakiś random, który się pojawił jakiś na początku sekwencji filmowej, gdzieś tam na początku przez 3 minuty i takie, ale to było tak nagrane, jakby to była jedna z ważniejszych postaci, bo to było długo już pod koniec filmu i takie, co jest? Dosłownie nie mogłem zapamiętać żadnych z tych postaci. Były może 2, które były ciekawe w miarę, ale nie jakoś turbo ciekawe, tylko były interesujące. Niestety były i tak drewniane, ich lore nie istniało, ich wydźwięk też nie istniał. Według mnie były one charakterystyczne tylko i wyłącznie ze względu takich, że miały lekkie namiastki osobowości, jakiejś duszy, że mieli jakieś refleksje, mieli jakieś różne, nie nazwałbym tego pomysły, ale mieli po prostu rozkminy co do danej sytuacji i reagowali dosyć, powiedzmy, rzetelnie w niektórych sytuacjach, a główna bohaterka nie jest tutaj główną bohaterką, w sensie jest główną bohaterką, ale nic sobą nie reprezentuje. Jest drewniana, nijaka, nudna, nieciekawa, nawet nie pamiętam jak się ona nazywa. Nic nie wniosła do tego filmu, po prostu była swoją final girl i tyle. To tak jakby mamy grupę dzieciaków i reżyser podchodzi i takie ty będziesz final girl. Okej, dziękujemy, Don, tyle. Nic, że najmniej wnosisz prawie całej grupy. Olać to. I to jest mój największy zarzut do tego horroru. Nie jest on straszny, ale właśnie straszny. Przede wszystkim, czy Thanksgiving z 2023 roku jest horrorem? Otóż to zależy. Jeśli lubisz horrory, w których chcesz się bać, jest strasznie, boisz się mordercy i tak dalej, to nie jest horror definitywnie dla ciebie, to nie jest taki horror. Natomiast jeśli lubisz horrory, w których jest krwawo, jest masakra, są flaki, jest człowiek wrzucany do piekarnika, potem zjadany, wow, to możesz obejrzeć, ale to jest takie soft wersja, znam wiele bardziej brutalniejszych horrorów, a to jest taka namiastka, takie tylko byle podbić do kategorii R i tyle, więc patrząc na to, że jest to reżyser Hostela, to czuję się zawiedzony, jakby rozczarowany. Nie spodziewałem się tak złego horroru. Mało tego, on jest nawet na niektórych platformach nazywany teen horror, czyli horror dla nastolatków. Co już świadczy o tym, że coś tu poszło definitywnie nie tak. Jak reżyser Hostelu tworzy horror, który jest nazywany horrorem dla nastolatek. To bardzo źle świadczy i na tej podstawie możesz sam zinterpretować, czy jest to horror odpowiedni dla ciebie. Niestety ja go osobiście nie mogę polecić. Daję mu ocenę 4/10 i według mnie nie jest to dobry horror i czuję się rozczarowany. Myślałem, że będą bardziej krwawsze sceny, że bohaterowie będą bardziej podkreśleni, jak przykładowo w Krzyku, jak w Walentynkach, albo w innych właśnie tego typu slasherach. Ale nie, bo po co? Czuję się zawiedzony, po prostu czuję się zawiedzony. Natomiast jeśli chcesz obejrzeć inne moje recenzje, no to w tym momencie jedna z recenzji jakaś przybliżona motywem do tego, co właśnie oglądałem, pojawia się na ekranie. Poza tym, jeśli lubisz moją twórczość i to, że recenzuję horrory, je poznajesz i tak dalej, no to został moim wspierającym na Patronite. Link znajduje się w opisie i wszystkie pieniądze z Patronite'a idą na kasety VHS z horrorami, DVD z horrorami i oczywiście na platformie VOD, gdzie będę oglądać horrory. No i też będę miał czas na więcej esei, takie jak niedawno były moje esej na przykład na temat dubbingu w horrorach, na który też cię serdecznie zapraszam. Ponadto zasubskrybuj kanał, ponieważ niedługo dobiję, aktualnie nie mam jeszcze, mam 930-940 subskrypcji, więc coraz bliżej 1000 i musimy dobić tego 1000, damy radę po prostu.
i będzie super. I wtedy mi się odblokuje opcja wspierający i wtedy będziesz mógł mnie też wesprzeć. Oczywiście będą za to jakieś bonusy, jeśli mnie wspierasz. To nie jest tak, że tylko mnie wspierasz i pieniądze sobie idą, tylko właśnie też się za to za coś w zamian. I co jest w zamian? Oczywiście na Patronecie masz opisane, w wspierających dopiero jak zdobędę próg 1000 subskrypcji, to wtedy dopiero się tym zajmę. Ponadto zapraszam cię na inne moje materiały i widzimy się w innej mojej recenzji. Do następnego. Cześć.